Roman Młotkowski, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Biznesmani, programu o fascynujących startupach tworzonych przez fascynujących ludzi zwanych startuperami. Chociaż z tymi startuperami to różnie bywa. Niektórzy są zupełnie świeży w biznesie, a inni zajmują się biznesem od bardzo dawna, ale przychodzi taki moment, kiedy robią coś zupełnie nowego i wtedy nazywamy to startupem. Dzisiaj mamy taki przykład, który oparty jest w części na 15 latach doświadczeń, 707 artykułach naukowych i ponad 60 tysiącach godzin pracy. A o tym przykładzie będziemy rozmawiać z Pawłem Pasternakiem, dyrektorem generalnym VR Tier 1. Witam Cię bardzo serdecznie, Pawle. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, ponieważ w Biznesmani bardzo ważną i ciekawą częścią programu jest to, jak się zaczyna, finansuje i rozwija, to też poświęcimy temu chwilę, ale chciałbym zacząć tradycyjnie od tego, co jest waszym produktem. Tak naprawdę stworzyliśmy rozwiązanie, które poprawia dobrostan pacjenta w czasie procesu rehabilitacji. Mówiąc o dobrostanie, to mam na myśli tę stronę mentalną. Czyli proszę sobie wyobrazić pacjenta, który miał wylew albo przeszedł jakąś ciężką operację kardiologiczną i zostaje poddany procesowi rehabilitacji. My zauważyliśmy, że w tym procesie brakuje takiego elementu, który naszym zdaniem jest kluczowym elementem do tego, aby taka rehabilitacja się mogła zakończyć sukcesem. Mianowicie tym elementem jest zadbanie o jego stan psychiczny. Pacjenci w takich chwilach nie są zmotywowani odpowiednio do tego, żeby po prostu z tej choroby wyjść. No i dobrze, tutaj pojawiamy się my. Ale za tobą stoi urządzenie zupełnie technologiczne, a przecież są i psychologowie, i psychiatrzy, i leki na depresję, i właściwie medycyna jest pełna różnych rozwiązań, które mają robić to, co powiedziałeś, czyli poprawiać dobrostan psychiczny pacjenta. Oczywiście, że tak. I tam, gdzie tacy psychologowie są, czy tam, gdzie są tacy psychiatrzy, to my tak naprawdę się tam nie zjawiamy, ale moje już kilkuletnie doświadczenie ze szpitalami, ja muszę przyznać, że odwiedziłem ich bardzo wiele, troszkę przeczy temu, co powiedziałeś. To znaczy, ja nie będę teraz tych szpitali wymieniał, ale powiem, że powiedzmy są takie szpitale, w których jest 200 pacjentów, na przykład neurologicznych, i jest jeden psychiatra, jeden psychoterapeuta. I jakkolwiek by się nie starał, z jakąkolwiek pasją nie podchodziłby do tego, co robi, jest to po prostu niemożliwe w odpowiedni sposób wesprzeć tego pacjenta. A my postanowiliśmy ten proces trochę zautomatyzować i pomóc takim osobom. Typowe problemy służby zdrowia, szczególnie pomijam słowo polskiej, bo one nie są wyłącznie domeną polskiej służby zdrowia, one są domeną służby zdrowia chyba na całym świecie. Zawsze jest więcej potrzeb niż możliwości, a też i sprzęt, którym się pomaga, nie jest tani, więc jego amortyzacja i tak dalej, i tak dalej. Więc stworzyliście urządzenie, które pomaga za pomocą VR, wszyscy się domyślają, virtual reality, czyli tej sztucznej rzeczywistości. I co jest bardziej produktem? Technologia, bo chyba nie korzystacie z żadnych rozwiązań takich standardowych, rynkowych, proponowanych przez wielkie firmy technologiczne, tylko to jest chyba wasz produkt od początku do końca. Czy bardziej produktem jest ten program, który jest, czy wideo, które jest wyświetlane użytkownikom, czy całość? Jak w waszej firmie myślicie o produkcie? Co jest tym produktem? To zależy, dlatego że sam produkt jest też montowany u nas w firmie. Oczywiście korzystamy z rozwiązań dostępnych na rynku, jak z headseta, czy jak z różdżek, czy jak z monitora na przykład dotykowego, ale tak naprawdę stworzyliśmy coś, co jest niezwykle banalnym urządzeniem, w zasadzie uruchamianym jednym przyciskiem, i inżynierowie, którzy pracują w naszej firmie, zostali uznani przez firmę na przykład HTC Vive jako osoby, które wykonały naprawdę coś nieprawdopodobnego. Nikt w Europie nie był w stanie stworzyć takiego urządzenia, które nie wymaga żadnej kalibracji, które w zasadzie działa od razu po przywiezieniu na salę. To jest jedna strona, dlatego też mówię o tym hardware'ze. No ale tak jak i domyślasz się i zauważyłeś, sercem tego wszystkiego jest to, co jest w środku. No i to, co tam w środku powstało, to jest taka wirtualna opowieść. Zabieramy tam pacjenta i tam go bodźcujemy na różne sposoby. Za tym oczywiście stoją badania naukowe i cała
cała rzesza naukowców, stoi za tym też kompozytor, stoi za tym też ogrodoterapeuta. Ale tak, to jest to serce, które tak naprawdę leczy. Natomiast, żeby mogło się to stać urządzeniem medycznym, to musieliśmy to też w odpowiedni sposób przygotować, dlatego też twierdzę, że sam sprzęt jest też istotny. On przebywa w dość trudnych warunkach. Ja pochwalę się, że z naszego rozwiązania w tej chwili w 2 oazach tam otworzono pierwszy oddział pokowidowy, bo okazało się, że osoby, które ciężko przechodzą COVID-a, również potrzebują takiego wsparcia. I w tej chwili już z naszego rozwiązania skorzystało 1500 osób z sukcesem i to jest bardzo krzepiące. Natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest urządzenie, które musi działać w warunkach bojowych i dlatego ten hardware też jest istotny. Dobrze, bo za tobą stoi plakat, który w zasadzie wiele tłumaczy, jak ten hardware wygląda. Tam jest taka skrzynka, to wszystko jeździ po korytarzu, rozumiem. Trochę przypomina kroplówkę, rozumiem, że to jest taka kroplówka dobrostanu psychicznego. Dokładnie. Powiedziałeś, że wykorzystujecie częściowo sprzęt, który jest dostępny na rynku. No, znaczy rozumiem, że nie robicie matryc dotykowych ekranów, ale te gogle wirtualnej rzeczywistości są wasze, czy to jest jakiś gotowy sprzęt? To jest rozwiązanie HTC Vive, w tej chwili najnowszy w zasadzie, mamy w tej chwili najnowszą ich wersję, współpracujemy jakby z, powiedzmy, amerykańską firmą, ale z polskim oddziałem w Polsce, więc także wykorzystujemy takie headsety, one są tam asygnowane naszym logotypem, ale to jest tak skomplikowane urządzenie i to jest nie ten kaliber jakby przedsiębiorstwa, więc musimy się posiłkować rozwiązaniami gotowymi. A w tej skrzynce na nóżkach, na plakacie jest jakiś komputer, który tym zarządza? Tak, to jest mega komputer, który musi w czasie rzeczywistym dokonywać miliona operacji i obliczeń. To jednak wirtualna rzeczywistość, żeby odwzorowywała prawdziwy świat, to musi tam za tym stać poważna maszyna o ogromnych mocach obliczeniowych, więc oczywiście karty graficzne, komputer i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Składacie to wszystko razem, dokładacie autorskie, rozumiem, oprogramowanie. A powiedz mi, jak to się zaczęło? W tym sensie, bo twoja firma jako taka działa od 1981 roku, więc pytanie, czy ona była związana z tym hardwarem, który wykonujesz, czy była związana z jakimiś innymi rzeczami? Skąd wzięli się wokół ciebie naukowcy, którzy zajmują się właśnie i terapią, i badaniami neurologicznymi, i cały ten zespół, który stworzył tą software'ową i hardware'ową część produktu? To jest tak, że na pewnym etapie rozwoju naszej firmy my zaczęliśmy się już zajmować wirtualną rzeczywistością, ponieważ w naszej firmie był dość duży dział graficzny. Dostrzegliśmy taką możliwość, aby tworzyć asety i rozmawiać już z firmami, które tworzą gry po prostu i tam najnormalniej w świecie z nimi kooperować. Osiągnęliśmy moim zdaniem poziom już naprawdę spory. No i tutaj nie wiem, czy to przypadek, są tacy, którzy twierdzą, że przypadków nie ma, ale na mojej drodze pojawiła się moja dawna przyjaciółka z lat szkolnych, pani profesor Joanna Szczepańska-Gieracha. I kiedy zaprosiłem ją do siebie, do firmy i pokazałem to, co robimy, to ona wtedy powiedziała: wiesz co, Paweł, technologię macie opanowaną, ale zróbmy coś poważnego. I ona w zasadzie otworzyła przede mną ten świat medyczny. Ona miała też takie doświadczenie własne, bo ona pracowała około 15 lat właśnie na takich ciężkich oddziałach neurologicznych. Opowiedziała nam kilka poruszających historii, a ponieważ jej życie naukowe to w zasadzie mogę to sprowadzić do kilku słów, nie chcę spłaszczyć osiągnięć, ale sprowadzam to do takiego przesłania, że ona przez całe życie to naukowe próbowała dowieść, że istnieje bardzo duży związek między stanem psychicznym pacjenta, a jego możliwością właśnie rehabilitacji, a jego stanem fizycznym. To jakby bardzo do mnie przemawiało, ja jakby wierzę w to głęboko, moja żona zresztą też jest psychoterapeutką, ja się jakby poruszam w tym środowisku bez przerwy i wiem, jakie to jest istotne. Więc ponieważ mieliśmy opanowaną technologię i wiedzieliśmy, dlaczego właśnie wybór tej technologii będzie dobry, bo to też nie jest przypadkowe, to postanowiliśmy, że wspólnie stworzymy taki scenariusz. No mówiąc wspólnie, no to moja rola wtedy właśnie moja rola wtedy właśnie polegała na tym, że musiałem zebrać cały taki zespół. Czyli Joanna powiedziała mi, kogo potrzebuję, no a ja zacząłem budować cały team, czyli no,
to jakby przeróżne osoby z różnych dziedzin, żeby mogło coś takiego powstać, ale już jakby mieliśmy cel, a wiedzieliśmy, że ta właśnie technologia umożliwia nam to, co najistotniejsze, to jest to, że w ciągu kilku sekund jesteśmy w stanie zabrać pacjenta z tego środowiska szpitalnego, czasami od kolegi, który cierpi też na łóżku obok, i przenieść go w zupełnie inny, bezpieczny świat i na dodatek my kontrolujemy rodzaj przekazu, jaki ten pacjent otrzymuje. Mówię tutaj o komunikatach terapeutycznych, bo w trakcie tej podróży całej pacjent ma takiego przewodnika. Tym przewodnikiem jest terapeuta i ten terapeuta przekazuje masę takich komunikatów terapeutycznych. No i tak to się zaczęło. A z tego to się okazało, że ten projekt jest naprawdę duży, no więc wtedy już musieliśmy zorganizować przynajmniej część finansowania, bo część byliśmy w stanie przeznaczyć ze środków własnych, no ale tu musieliśmy się posiłkować w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. No więc tam przed gremium międzynarodowym musieliśmy obronić jakby ten projekt, bo wtedy jeszcze nie było polskich specjalistów, którzy byli w stanie to w ogóle ocenić. No, startowaliśmy z takimi firmami jak CD Projekt czy Techland, więc to są w ogóle kolosy growe. No ale na tyle ten projekt okazał się sensowny, że wszyscy członkowie jury stwierdzili, że tak, że jakby wejdą w to, że będzie grant. No i rozumiem, że ten grant był takim momentem przełomowym, w którym zaczęła się marka VR Tier One, o której naszą rozmowę w Biznesmanii będziemy kontynuować po krótkiej przerwie. Oglądacie Biznesmanie. Witam w drugiej części programu. Rozmawiamy o firmie VR Tier One z Pawłem Pasternakiem, dyrektorem generalnym firmy. Pawle, przed przerwą opowiedzieliśmy w skrócie historię początków tej firmy, która ma na koncie produkt medyczny, widoczny gdzieś tam na tym plakacie za tobą. Jak ktoś wejdzie, będzie dociekliwy na stronę internetową, sprawdzi sobie cenę tego urządzenia medycznego, całkiem sporą, 85 000 z VAT-em, rozumiem, czy plus VAT? Z VAT-em. Z VAT-em. Od 2017 roku istnieje marka. Rozumiem, że ona nie jest wydzielona ze struktury twojej wcześniejszej firmy, no między innymi właśnie ze względu na te grantowe sprawy. No powiedz mi, to jest okres, kiedy próbowaliście to zbudować, teraz zaczęliście sprzedawać. Ile już zeszło tych urządzeń? To są strasznie ekscytujące sprawy w startupach. Jak idzie sprzedaż? No, tak naprawdę dopiero rozpoczęliśmy ten okres komercjalizacji w listopadzie ubiegłego roku. W tej chwili sprzedaliśmy 4 jednostki. 8 jest w tej chwili już wpisane w projekty, dlatego że nasi odbiorcy no bardzo chętnie by to kupowali, ale tak jak powiedziałeś, no, kosztuje to parę złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to tutaj pewnie moglibyśmy się spierać i tam prowadzić jakąś dyskusję, ale jest to na pewno taka kwota, no, która nie jest jakimś zakupem impulsowym, muszą na to zdobyć określone środki. Szczególnie kiedy rozmawiamy tutaj o instytucjach budżetowych, więc one również, korzystając z rozmaitych grantów, umieszczają ten produkt w tychże. No więc mamy w tej chwili takich 8 urządzeń już umieszczonych w takich grantach. Niedawno podpisaliśmy umowę z nowym dystrybutorem, który w tej chwili już rozpoczął rozmowy z 5 kolejnymi. Jutro mamy znowu kolejne takie spotkanie, więc faktycznie teraz się to rusza. Muszę powiedzieć, że no nie sprzyjał nam też COVID, bo w tym momencie, w którym się ten COVID pojawił, my prawie już byliśmy gotowi, może nie do końca ze sprzedażą, ale przynajmniej z prezentacją w wersji alfa, ale okazało się, że te priorytety w szpitalu się po prostu pozmieniały. No to. A z drugiej strony no coś nam się też otworzyło, bo właśnie wtedy w tym szpitalu w Głuchołazach profesor Szczegielniak otwierał taki oddział, a ponieważ my u niego prowadziliśmy też badania na pulmonologii, stwierdził, że co prawda nie mamy badań związanych z COVID-em, ale on już znał to rozwiązanie, znał to urządzenie i po prostu zaryzykował. Stwierdził, że to jakby do niego przemawia i chciałby, żeby w tym jego procesie rehabilitacyjnym takie urządzenie się znalazło. No a potem okazało się, że zadzwonił i powiedział: słuchajcie, no chcę mieć drugie urządzenie. Jakby pacjenci nie przerywają wtedy procesu rehabilitacji, czekają
pod drzwiami, no więc to było jakby niesamowite. No. To jakby cała ekipa, my też nabieramy od razu wiatru w żagle. No i tak to wygląda, więc my w tej chwili tak naprawdę rozpoczynamy ten proces komercjalizacji, podpisaliśmy 2 umowy dystrybucyjne. Jeszcze sami w tej chwili zajmujemy się tym, ale w gruncie rzeczy chcielibyśmy się skupić na rozwoju produktu i całą sprzedaż i marketing tak naprawdę wydzielić. No a później wiadomo, no potem chcemy to skalować. No właśnie miałem zapytać, czy teraz jesteście przed takim momentem, kiedy będziecie musieli wybrać miejsce pod jakąś niewielką halę fabryczną, w której będziecie mogli składać te urządzenia, czy pójdziecie jakąś inną ścieżką, na przykład zlecicie komuś też produkcję, a sami będziecie tylko zarządzać jakby marką i tą software'ową zawartością. To są takie dylematy w firmie, która no, robi taki specjalistyczny sprzęt, bo tak swoją drogą to widziałem, że też pracujecie nad urządzeniem consumer grade, czyli takim konsumenckim VR Tier 1 Go, czyli jakby same gogle bez tego całego oprzyrządowania szpitalnego. Tam troszkę jest inna koncepcja, sama aplikacja będzie o nieco szerszych funkcjach, ale tak, pracujemy, bo to jest jakby odpowiedź na potrzeby klientów, bo pacjenci wracający po takiej terapii do domu może nie tyle czuli się opuszczeni, bo ta cała terapia jest pewnym cyklem takim domkniętym, gdzie nie pozostawia się pacjentów, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebanych, tylko oni są domknięci i mogą się rehabilitować już sami, ale wtedy się pojawiły właśnie takie pytania, no dobrze, no ale co dalej? Czy my byśmy mogli mieć kontakt też z tego rodzaju aplikacją? Chcielibyśmy sami coś kontynuować. No więc tak, coś takiego powstało. Ale tak jak powiedziałeś wcześniej, no mamy takie dylematy. Mamy oczywiście halę produkcyjną przygotowaną na to, ale zastanawiamy się, bo mamy też partnera takiego, który wydaje mi się, że jest bardziej mobilny, jest szybszy od nas, lepszy od nas, więc przy określonej skali rozważamy też właśnie taką możliwość, aby zlecić produkcję. No i w tej chwili też będziemy wydzielać spółkę właśnie po to, żeby VR Tier 1 był nie tylko marką, ale już po prostu spółką. No i myśląc o rynkach zagranicznych, prawdopodobnie będziemy teraz też zajmować się poszukiwaniem jakiegoś inwestora, który jest w stanie przyspieszyć tę drogę. Bo jak będziemy szli sami tą drogą, no to potrwa to trochę, a z czasem w wirtualnej rzeczywistości jest różnie. Słuchaj, a powiedz mi, bo to, wiesz, kiedy rozmawiamy w Biznesmani z twórcami firm, no to bardzo często myślimy o tych, którzy mają jakiś pomysł, ale na przykład mają wątpliwości, czy im się uda, nie bardzo wiedzą, jak finansować i pewnie szczególnie ta część naszej publiczności myśli sobie tak, dobrze, to na ile ta firma, ten startup był możliwy, albo inaczej, na ile byłby możliwy, gdybyś nie miał tej dużej, rozumiem, i już dojrzałej, przynajmniej wiekiem, firmy, która była w tle i rozumiem, że pozwalała ci w znacznym stopniu finansować ten projekt. No w końcu 17, 22, 5 lat, zanim zaczęła się sprzedaż, no może 4 lata, bo w zeszłym roku zaczęliście sprzedawać, tak? Tak. To jaką rolę w tym projekcie właśnie odgrywał twój wcześniejszy biznes? No, w tym wypadku kolosalną rolę, bo faktycznie mieliśmy no, źródło finansowania, takie podstawowe źródło finansowania. NCBR oczywiście był tutaj bardzo pomocny, no, ale pamiętajmy, że NCBR to jest tego typu grant, który ma wskaźniki sprzedażowe i to trzeba jakby spełnić, bo inaczej pieniądze są do zwrotu, no mówiąc tak wprost. Natomiast wiesz, ja poznałem trochę to środowisko też startupowe, trochę się też tego środowiska nauczyłem, no bo ja już też nie mam 25 lat, więc już z jakiejś perspektywy też startowałem z tym biznesem i też z jakimś zapleczem i wiem o tym, że ludzie bez takiego zaplecza też sobie radzą. Być może są bardziej przebojowi, być może, nie wiem, potrafią zrobić ogromne wrażenie na inwestorze. Ja zawsze siebie stawiałem w takiej roli i mówiłem sobie, ok, gdybyś przyszedł sam do siebie, co musisz powiedzieć, żebyś sam sobie dał pieniądze. I nie wiem, czy byłem w stanie sam siebie przekonać w 2017 roku, żebym wszystkie pieniądze na to na przykład położył. Już w 2018 roku myślę, żeby było inaczej. Więc myślę, że są też inne drogi, to znaczy jestem pewien i wiem o tym, natomiast też sądzę, że one są po prostu trudne, że to jest na tym wczesnym etapie, kiedy zakłada się firmę i kiedy jest możliwość skorzystania właśnie z takich inwestorów, to na ogół jest tak, że ci inwestorzy chcą dać całkiem niewiele za dość sporo udziałów.
więc Tak, to może się wydawać wtedy jedynym wyjściem, ale niekoniecznie musi się to skończyć dobrze. Oczywiście znam też takich, którzy pozyskali takich inwestorów i w tej chwili są ogromnymi firmami, im wyszło, ale w gruncie rzeczy no nie jest tego aż taki duży procent, z tego co ja się orientuję, Jasne. więc Pawle, jak najbardziej. Powiedz mi, bo to też jest coś, co jest bardzo ciekawe, choć nie mamy już zbyt wiele na ten wątek czasu. Kiedy sprzedajecie, jak przedstawiacie ten produkt? Trochę się zatrzymaliśmy przy pytaniu, czy 85 tysięcy z VAT-em to jest dużo, czy mało. No jakby to porównać do pensji terapeuty czy zespołu terapeutów, to na pewno nie jest to wygórowana cena. No ale z drugiej strony jest to spora kwota, którą nie jest łatwo pozyskać w budżecie. Więc jakby, jakie jest to wasze sprzedażowe story, którego używacie? Wiesz, to zależy od tego, do kogo to story trafia tak naprawdę. W momencie, kiedy rozmawiamy z prywatną kliniką, czyli tak naprawdę to jest rozmowa B2B, no to tam mówimy językiem korzyści finansowych. Bardzo łatwo można sobie policzyć, ile po prostu można uzyskać dodatkowego przychodu, wplatając rozwiązanie VR Tier 1 w cały proces rehabilitacji, po prostu sprzedając taką usługę. Tutaj rozmowa jest dosyć prosta. Jeśli idea w ogóle odpowiada właścicielowi takiej kliniki, lub też chciałby, żeby jego klinika była postrzegana jako klinika nowoczesna, korzystająca z takich rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość, no to pozostaje tylko kwestia samego biznesplanu i czy to jest dla niego biznesplan realny. A ponieważ w sektorze publicznym? Jest, więc właśnie, w sektorze publicznym my tak naprawdę mamy dwojakiego rodzaju odbiorcy. Pierwszy to jest szef oddziału jakiegoś neurologicznego na przykład, bądź szef szpitala. I teraz tak, w momencie, kiedy nasze urządzenie pojawia się w takim ośrodku, to przede wszystkim odciążamy fizjoterapeutów, dlatego że oferujemy możliwość fizjoterapeuty pracowania ze zmotywowanym pacjentem. To jest wbrew pozorom dla nich bardzo dużo, bo oni pracując z tymi pacjentami, którym się po prostu nie chce, ale oczywiście ja to nazywam tylko tak, bo to nie chce wynika właśnie z tych symptomów depresyjnych, z lęku i tak dalej. No więc to im zdecydowanie jakby poprawia komfort pracy, a po drugie pozwala też na to, żeby ten pacjent szybciej wrócił do domu. Jasne. Czyli, a ponieważ tych pacjentów oczekujących jest dużo, no to w tym systemie całym jest to dość znaczące. System staje się bardziej wydajny. Paweł, zagadaliśmy się o fascynującym produkcie i fascynujących zjawiskach. Zawsze na koniec pytam moich bohaterów biznesmani, o czym marzą, ale odpowiem za ciebie, bo zajrzałem sobie na stronę internetową i bardzo wyraźnie jest tam napisane, że ponieważ depresja nie ma granic, to VR Tier 1 też nie może ich mieć, więc domyślam się, że globalna ekspansja to jest to, w co mierzycie.